Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski, a ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dwa płyny od firmy Amomig. Są to płyny Ultra Decal Set i Ultra Decal Fix. Ten płyn ponoć nakłada się na pomalowaną powierzchnię. Po prostu najpierw malujemy pomalowaną powierzchnię tym płynem, następnie mamy pomalować już nałożoną na płyn, na tam poprzedni płyn kalkomanię i wysuszoną, mamy pomalować tym płynem, który ponoć te płyny mają nam przy właśnie wypukłych powierzchniach tego typu, tu są wszystko wypukłe, nie wklęsłe, powierzchniach nałożyć prawidłowo tą kalkomanię, żeby ona troszeczkę się zmiękczyła i spokojnie można było ją dopasować do danej powierzchni. To jest skrzydło starego typu, wyprodukowane model PZL-P11C. I ten tutaj jeszcze w technologii wszystkich elementów wypukłych, proszę bardzo, to jest wszystko wypukłe. I teraz tak, według tego, co pisze producent, powinniśmy sobie tym pędzelkiem, który znajduje się tutaj, pomalować daną powierzchnię skrzydła i następnie nałożyć na to kalkomanię. Ale najpierw chciałbym zobaczyć, jak położyć tylko i wyłącznie kalkomanię, najpierw na gołe skrzydło, bez żadnych, po staremu po prostu, czyli wkładam tutaj kalkomanię do PZL-a P11, płuczę sobie pędzelek wodą, namaczam tą kalkomanię, żeby ta woda ładnie tutaj namoczyła i już pozwalała oddzielić kalkomanię od papieru i nałożę ją bezpośrednio nałożę ją bezpośrednio na samo skrzydło, tak? Tak jak kiedyś się brało kalkomanię, namaczało i następnie nakładało się na skrzydło. Często bywało tak, że ta kalkomania niestety dobrze nie przylegała w zależności od wielkości, chociaż też i bez tego, i po prostu potrafiła nie dokleić się do końca. To są starożytne czasy, teraz mamy już bardzo dobrze, bardzo dużo chemii modelarskiej właśnie, która umożliwia zmiękczenie kalki, dopasowanie jej i następnie na przykład utrwalenie. Teraz co z zapachem? Weźmiemy sobie płyn numer 1. O kurde, octem zaleciało. I płyn numer 2. No powiem Wam, to jest coś ostrzejszego. Pachnie czymś w rodzaju chemią typu rozcieńczalnik, zmywacz. Więc trzeba będzie z tym płynem uważać. Według zaleceń producenta, tu płynem numer 1 można spokojnie sobie pomalować całe skrzydło i nałożyć następnie kalkomanię. Następnie już na nałożoną, osuszoną kalkomanię nałożyć płyn numer 2, chwilę poczekać, ponieważ najpierw on ma pozwolić na dopasowanie kalkomanii do powierzchni skrzydeł. No i zobaczymy, jak to działa. Na razie zaprezentuję, poczekam jeszcze, aż ta kalkomania tutaj jeszcze chwilę powinna poleżeć w wodzie. Widzę, że tak się dość oportunistycznie, posłuchajcie, jest jeszcze naklejona i zobaczymy, co będzie się działo. Myślę, że już minęła odpowiednia pora. I teraz tak, w PZL-ach przedwojennych nakładamy, pamiętajcie, czerwonym rantem i białą planszą na prawą stronę. No tak łatwo się nie chce poddać. W ten sposób weźmiemy. Ponoć ma być w tym miejscu umieszczona. Kalkomanie to właśnie w Wojsku Polskim były w ten sposób mniej więcej oznaczenia, tak? Były mniej więcej w ten sposób umieszczane, nieregularnie. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, to ona powinna sobie gdzieś tutaj siedzieć.
jest dużo wody i teraz tak, można to zrobić wycierając w ten sposób, dogniatając. Można wziąć sobie tego typu patyczek. Ponoć nie do uszu należy go stosować. Patrzę, czy wszystko jest równo. O, teraz powinno być wszystko gites. No i dociskam sobie tą kalkomanię. Mam nadzieję, że nie uda mi się jej uszkodzić. Żeby jeszcze lepiej ją nałożyć na te wystające elementy, staram się dość mocno, powiem wam, ją przycisnąć. No i prezentuje się tak. Mam nadzieję. O. Powiem wam, że jest to kalkomania Techmodu. Jest ona dość sztywna na tego typu powierzchnię. Nie chce się za dobrze układać. Zresztą, no popatrzcie, tu jest naprawdę, kurczę, dość wysokie, grube są te detale. I kiedyś niestety, jak tak się nakładało właśnie kalkomanie, to powiem wam, czasami bywało, że niestety one, no ze względu na ówcześniejsze, tak, w latach 70., 80., te kalkomanie potrafiły na przykład odkleić. Trzeba było na przykład skądś wykombinować na przykład lakier matowy, jeżeli trzeba było na matowo, no lakier w każdym razie, pomalować, zabezpieczyć, posłuchajcie, delikatnie właśnie modele, no żeby były one jednak w jakiś sposób zakonserwowane. Dobrze, mamy tą nałożoną w tym momencie w ten sposób. Teraz ja pozwolę sobie włożyć do wody kolejną kalkomanię. Tu ją pędzelkiem namoczę i troszeczkę dłużej ona pobędzie w tej wodzie. No i czekamy. No i jeszcze musimy chwilę poczekać. Dobrze, jest już bardzo dobrze namoczona i teraz ja wysuszę sobie ten pędzelek i nie będę stosował pędzelka dodanego do posłuchajcie, producenta, tylko sobie pomaluję tutaj gdzieś mniej więcej ma być właśnie nałożona kalkomania. Też i tu octem, oj jak pachnie octem, powiem wam. Nie jest to mój ulubiony. I czerwonym rantem kładziemy zawsze w tą stronę, żeby był. Dobra. Biorę sobie pędzelek. Czyli przód i tak mamy, tak? Uj, ocet. I mamy tak chwilę poczekać, aż najprawdopodobniej ten płyn troszeczkę namoknie i on ma wyschnąć. Może ja go troszeczkę za dużo dałem tego płynu, ale nie powinno tak być. Tu delikatnie uszkodziłem poprzednio kalkomanię przy zdejmowaniu z papierka.
Niestety. Tak wygląda. Poprzednio wygląda tak. Powiem wam, że tam mi się wydaje, że troszeczkę lepiej przyległa do... Ja sobie przyłbicę założę, żeby jeszcze lepiej widzieć, normalnie jak sokole oko. Tu jest ta uszkodzona właśnie kalkomania. I sobie jeszcze weźmiemy troszeczkę płynu. Sztywne są, powiem wam, dość te kalkomanie. Więc nie jest to coś co bardzo lubię. Na płaskie powierzchnie super. Ale też jakbyśmy ją nałożyli, to też byśmy... Ach, to miał być pod spód, dobra. Wysuszam. I teraz, moi mili, biorę tego śmierdziucha, czyli drugi Decal Fix Ultra, bo tam mieliśmy Decal Set, a tu mamy Decal Fix. Też sobie pędzelek zdejmę i tutaj producent zaleca nałożenie tylko i wyłącznie na... Wytrę dobrze pędzelek, żeby te płyny się nie gryzły. I tu mamy pomalować tylko i wyłącznie kalkomanię, ponieważ to, co wam mówiłem, zapach jest dosyć intensywny. Powiem wam, że dość mocno, myślę, że bez zabezpieczenia powierzchni, na przykład werniszem, lakierem jakimś, może dojść najprawdopodobniej do reakcji z farbą. Myślę, że warto o tym pamiętać. Wypłuczę sobie pędzelek w wodzie. Staram się go wysuszyć. Gdzieś miałem jeszcze... Ach, tutaj bidak został. Posłuchajcie, on jest... No poczekamy chwilę. No 5 minut sobie poleżał ten płyn na kalkomanii. Ten zapach nie jest taki bardzo intensywny. No powiem wam, dużo lepiej wygląda. Przylega bardzo dobrze, wygląda jak namalowana. Nie wiem, czy troszeczkę za dużo nie dałem tego płynu. No tu jest uszkodzona kalka przeze mnie z scyzorykiem. Zwróćcie uwagę. Tak wygląda kalka, ta kalkomania nałożona bez wody, tylko z wodą, tak? Zdjęta po prostu bezpośrednio z papieru, a tak wygląda ta kalkomania. I teraz gdybyśmy jeszcze sobie polakierowali, uwaga, jednak ten płyn, jeżeli nie zabezpieczymy farby, może wejść w reakcję z farbą. I uwaga, nie można długo trzymać tego płynu na tej kalkomanii, bo mam takie odczucia, że może dojść do reakcji i może tak rozrzadzić, znaczy rozcieńczyć tą, rozpuścić kalkomanię, że może dojść do jej uszkodzenia, więc trzeba po prostu namalować delikatnie tylko i wyłącznie pola, które mamy, czyli samą kalkomanię, ale nie dużą ilością i myślę, że poczekać gdzieś tak około 2 minut i spokojnie wtedy takim pędzelkiem płaskim sobie ją dotykać, osuszyć po prostu, docisnąć, żeby tam, gdzie trzeba, weszła, ale nie szorować.
Jednak bym patyczka nie proponował, ponieważ to jest płyn, który delikatnie się klei, tak? Czyli zachodzi jakaś reakcja. I taki jak weźmiemy patyczek, to włos może nam się przyczepić i będzie mały ząg. Więc tak, mogę śmiało, powiem Wam, już wiem o co kaman z tymi płynami. Pierwszy raz zastosowałem te płyny Amomiga i powiem Wam, że mi się podobają. Ja sobie na przykład wezmę tym Amomigiem, posmaruję jeszcze to drugą kalkomanię. Oj, to jest niewygodne. Ale tylko samą kalkę wypłuczę pędzelek, dobrze wytrę i to, co weszło gdzieś obok, na przykład dostało się na, o tak, zmiękcza bardzo dobrze kalkę. Już widzę i powiem Wam, spokojnie podociskać tą kalkę, ale w miejscach, gdzie po prostu ona ma być do ciśnięcia. Ona, no można powiedzieć, rozmięka, tak? I powinna, tylko delikatnie, żeby jeżeli będziecie mieli duże jakieś powierzchnie, które trzeba, no bo niektórzy sklejają takie, czy w głąb, żeby po prostu nie uszkodzić kalki, bo to są jednak bardzo delikatne. I teraz, gdybym sobie to zapodkładował, one wyglądają jak namalowane. Widać ranty, tak, ten powiedzmy tej kalkomanii, tak, takie przezroczyste elementy, ale myślę, że jak sobie później pomaluję, tu dałem do pieca, za mocno dałem, a tu bardzo ładnie ta kalkomania już przylega. Więc powiem Wam, śmiało mogę ten polecić, ja będę go sobie stosował. Jeszcze kilka kalkomanii sobie ponaklejam na to testowe skrzydło i spokojnie mogę Wam polecić te płyny. Są w ofercie sklepu, zapraszam. Pamiętajcie, na skrzydło pod kalkomanię, na kalkomanię w małych ilościach, naprawdę w małych ilościach. Bardzo fajnie przylega wtedy ta kalkomania. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć. No i zapraszam do sklepu www.tankmodels.pl.